Niemiecka okupacja Krakowa zakończyła się wraz z zajęciem miasta przez Armię Radziecką, co nastąpiło w styczniu 1945 roku. Nie wiedziano jednak do końca, czego można spodziewać się po gościach ze wschodu. Co prawda Niemcy byli powszechnie znienawidzeni, ale po Sowietach wcale nie spodziewano się niczego lepszego. W dzisiejszym odcinku przedstawię Państwu zimne, styczniowe dni 1945 roku, podczas których Kraków przeszedł z okupacji niemieckiej na sowiecką. Plan zdobycia Krakowa wiązał się z operacją o kryptonimie Wisła-Odra, która rozpoczęła się 12 stycznia 1945 roku. Armię radziecką od Krakowa dzieliło ponad 100 km. Czterokrotna przewaga pancerna pozwoliła Sowietom pędzić na zachód. Już 17 stycznia zdobyto Częstochowę, po czym oddziały 135. Dywizji Piechoty oraz 4. Korpusu Pancernego ruszyły w kierunku Krakowa. Żołnierze wkroczyli do miasta od strony Skały i Sławkowa. W tzw. operacji krakowskiej użyto 40 000 żołnierzy, w skład których wchodziło 12 000 czołgistów. Dzień był zimny. Temperatura osiągała nawet minus 15 stopni. Nocą z 17 na 18 stycznia oddziały Armii Radzieckiej pojawiły się w Bronowicach, czemu towarzyszyły drobne potyczki, podczas których Niemców atakowały również oddziały Armii Krajowej. Około 16 Sowieci wjechali ulicami Sławkowską oraz Szewską na rynek główny, w którym na miejscu swastyk pojawiły się czerwone sztandary. Tym niemniej trzeba jasno podkreślić, że Niemcy nie zamierzali bronić Krakowa. Co prawda były pewne pomysły na to, aby uczynić z miasta twierdzę, czyli Festung Krakau, ale ostatecznie od tego odstąpiono, decydując, że dużo bardziej opłacalne będzie wycofanie się na Śląsk i bronienie tego miejsca, które pozwalało na dalsze prowadzenie wojny obronnej. Tym niemniej Niemcy podjęli pewne próby zabezpieczenia miasta. Po pierwsze, głośno straszyli, że zaminują Kraków, czego obawiali się szczególnie Polacy. Przerażała wizja, że Niemcy wysadzą cały Kraków i zniszczą historyczne dziedzictwo miasta. Był to jedynie zabieg propagandowy w celu steroryzowania mieszkańców. Niemcy zaminowali tylko to, co należało, mianowicie mosty, wiadukty, gazownie, elektrownie, wodociągi, dworce kolejowe, akademię górniczą, skałkę oraz Teatr Słowackiego. Jednakże wywiad radziecki uzyskał o tym dokładne informacje, przez co Armia Czerwona doskonale wiedziała o skali zaminowania miasta. Pozwoliło to na bezpieczne jego odminowanie, w czym przyczynili się również żołnierze Armii Krajowej. Czerwonoarmistom nie udało się jednak zdobyć mostów na Wiśle, które zostały wysadzone, zapewniając tym samym w miarę bezpieczny odwrót dla armii niemieckiej. 19 stycznia Sowieci zajęli Podgórze, w którym wywiązały się pewne walki, a 20 stycznia Kraków opuściły ostatnie formacje Wehrmachtu oraz ukraińscy żołnierze z SS Galicjen. Polacy bez problemu więc wywieszali flagi narodowe i symbole Polski walczącej. Obok nich powiewał jednak czerwony sztandar oraz wizerunki generalissimusa Józefa Stalina. Po 5 latach, 4 miesiącach i 12 dniach zakończyła się niemiecka okupacja miasta. Czy oznaczało to całkowite odzyskanie wolności? Oczywiście nie. W styczniu 1945 roku rozpoczęła się nowa okupacja, która tym razem trwała aż 44 lata. Dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.